Witam Was ponownie na moim kanale. Aż wstyd się przyznać, ale na obecnym etapie brakuje mi praktycznie wszystkiego. Udało mi się kupić jakieś noże z Chin, ale mam nawet problem z taką prostą rzeczą jak odkręcanie tych śrub tutaj. Robiłem to kluczem płaskim 8, co było trochę upierdliwe, albo taką nasadką. O, cyk, i da się odkręcać i zakręcać, ale idzie to średnio. Więc generalnie jest to niekomfortowe. Wpadłem na to, że zrobię sobie po prostu taki prosty klucz. Coś jak to, tylko że będzie działać na odwrotnej zasadzie. Będzie miał tutaj wyfrezowany czworokącik, żeby te śruby ładnie odkręcać. Prosta sprawa, generalnie projekt dla początkującego idealny. A się przyda. Wymyśliłem sobie, że będzie to wyglądać mniej więcej tak. Bardzo proste. Udziwniłem to sobie specjalnie po to, żeby sobie trochę potoczyć. Zrobię to z takiego kawałka złomu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i zapraszam do oglądania. Kupiłem sobie chiński zestaw takich podstawowych narzędzi. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. Najpierw to wyrównam. No, powierzchnia jest takie ładna. Ładnie. Całkiem ładna powierzchnia. Bardzo długie wióry. Zobaczcie. Ciekawe dlaczego. Nie jest to piękna powierzchnia, nie jest też zła, ale mogłaby być lepsza. Teraz sobie tutaj podfrezuję takie fancy wcięcie. No zobaczcie, kurczę, nie czaję, czemu takie gromiaste wióry się tworzą. Zobaczcie. Spaghetti mentalese. Kurde, nie wiem czemu. Może za szybko? Spróbuję wolniej. No zobaczcie, aż tu idzie. No zobaczcie, to się robi średnio bezpieczne. O. Taka masakra. Zmienię ustawienia posuwu. Może coś da.
Dobra, tyle mi wystarczy. To i tak tylko tak, żeby ładnie wyglądało. Może sobie to wezmę trochę pod kątem i zrobię sobie ładniejszą faskę z tej strony. No jest to ładne. Kurczę, brzydka powierzchnia. Bardzo brzydka. Spróbuję poprawić to tym. O wiele lepiej, ale nie idealnie. Okej, tyle wystarczy. Teraz to obrócę. Okej, myślę, że teraz nadszedł czas na frezarkę. Dziurka. No i trzeba będzie zrobić otwór na śruby. To będzie najcięższa część zadania. A tak wygląda element. Teraz myślę, że będę w stanie to wywiercić. Otwór nie musi być super idealnie. Zrobiłem to wcześniej na tokarce, zaznaczyłem środeczek, nawierciłem sobie i teraz nakieruję czubkiem mniej więcej na środek. O, tak jest na środku. To mi wystarczy. To nie jest precyzyjne. To nie leci w kosmos. To ma być tylko otwór na taki otwór jak tutaj dokładnie. Wystarczy, że zaznaczę sobie mniej więcej 8 mm od brzegu. To będzie dobrze. I teraz pytanie, czy uchwyt się zmieści? No jest kolizja. Teraz będzie idealnie. Ok, tyle wystarczy na początek. Teraz trzeba trochę wolniej. No chodź tu. Chyba zepsułem właśnie wiertło. Co tu teraz zrobić? Przeszło. Wiertło całe? Całe. No to mam otwór. To się kurczę poluzowało. Teraz zrobimy faskę z tej strony. No i pięknie. Teraz najtrudniejsza część. Trzeba tu zrobić czworokąt. Znaczy się czworokąt. Kwadrat. Wiecie co? Jak się popatrzyłem na skalę, jak mam tu jechać 4 mm, a precyzji tutaj nie muszę mieć żadnej. Musi być na oko 8 mm. To ja chyba sobie to pomaluję i po prostu zaznaczę tutaj kwadracik i go wyfrezuję tak na oko właśnie. Bo to nie ma sensu tak robić tego dokładnie. Powiem tak, rysik mam do dupy. Jest 8. Jest 8. Do listy to do muszę dopisać dodatkowe oświetlenie, no bo kurczę, nic tu nie widzę. No dobra, zaczynamy tę zabawę. Powiem tak, coś tu kwadrat jest. Pytanie, czy wystarczająco duży. Podciągnę go jeszcze troszeczkę do każdego rogu.
No zobaczmy. Niestety mój fres się już kończy. Na zasadzie już głębiej nie wejdzie, a nie mam innego. Nie pozostaje nic innego jak tylko to sprawdzić. No. Puszczaj. No, ciekawy jestem. Wygląda fajnie. Wiecie co? No, pasuje, ale problem jest taki, że te śruby są zmasakrowane. Muszę zrobić tutaj większą tolerancję, bo no, nachodzi tak do połowy. Super, jak na kurczę drugą robotę, to jestem mega zadowolony. Przepraszam za ten hałas, ale musiałem odpalić ogrzewanie. Słuchajcie, no muszę zrobić ten otwór trochę z większą tolerancją. W sumie w tym przypadku im większa nieprecyzja, tym dla mnie będzie lepiej. Bo za precyzyjnie zrobiłem za pierwszym razem. Ok. Teraz to dokręcę, powinno być ok. No ciekaw jestem jak poszło. Ładnie, ładnie. No ciekaw jestem czy pasuje, jest bardziej rozbity. Powinno być lepiej. Jest idealnie. Ma minimalny luz, ale dzięki temu bardzo się łatwo to nakłada. Pamiętajcie, że te śruby są całe porozbijane. Na zasadzie są całe pouszkadzane. Nie wiem czy to widać, ale tutaj z boku są, no, są powykręcane całe, poprzekręcane. Jest bardzo mały luz, o zobaczcie. Ale dzięki temu się je idealnie nasadza i dochodzi do końca. Super, no i jestem zachwycony, powiem szczerze. No ta jest trochę bardziej zepsuta. Jestem zachwycony, jest pięknie. Działa to. Teraz trzeba dorobić uchwyt. Dobra, udało mi się znaleźć idealny kawałek na uchwyt. Wiecie co? Widzę tu problem, że to jest długie i cienkie i to się odkształca. Dosłownie wczoraj przyszła do mnie paczka z kłem obrotowym. Wypróbujemy go, ale super. Pach. Tada! Mój pierwszy kieł obrotowy. To jest Bison Poland. Made in Poland, jeżeli ktoś widzi. Super. Fajny. Przede wszystkim działa. Chyba. W sumie raz tylko go sprawdziłem. Lecimy z koksem. Nie ma co czekać. Będę musiał zmienić nóż. Na szczęście mam ten. Coś tu nie poszło. Coś tu nie poszło. Coś odskoczyło. Okej. Nie zablokowałem. Mój błąd. Kurczę, ale za mnie idiota to jest niedociśnięte i się nie obraca. Motyla noga. To się nie obraca, nie? Dobra, teraz chyba jest wszystko w porządku. To lecimy. Znowu się nie kręci. Tu jest spoko. Tu mi się nie wyczyścił, a ten się znowu nie kręci. Co jest grane? Dobra, w każdym razie. Powiem tak, mógłbym to już tak zostawić. Z tym, że nie ścierpię, że to jest rdza. Ale pojadę to papierem ściernym. Tak, znalazłem starą tarczę. Dam na wolne obroty. Jadę. Wiecie co? Położę tutaj coś. Nie chcę, żeby to gówno leciało tutaj. Dobra, rdzy już nie ma. Nawet mi się podoba ta niedoskonałość tego elementu.
Będzie widać, że to mój pierwszy. Dobra, obcinam. Mam takie narzędzie z Chin do obcinania. Jeszcze nigdy nim nic nie obcinałem. Nówka sztuka. Zobaczymy. Ostatni raz będę musiał tego używać. No, następnym razem już będę używał swojego nowego narzędzia. No to uwaga. Zapraszam na porażkę, część druga. To był chyba głupi pomysł, żeby próbować to łapać. Ale powiem, że jestem zachwycony, jak to ładnie tnie. Kurczę, bajka. Łamie ten wiór. Nie wylatywały tu żadne serpentyny. No proszę, wszystko mi się tu rozwala. Kurczę, no cóż, kolejny projekt. Trzeba będzie dorobić rączki, bo te się już zużyły. Tada! Czy wy to widzicie? Pierwszy raz toczę stal. Toczę, no. Toczeniem bym tego nie nazwał, ale zrobiłem. Proszę, ten piękny elemencik. Idealny, nie ma tutaj dużego luzu, jest idealnie. A teraz po prostu na imadło zaklepię tutaj. A wiecie, może żeby się łatwiej zaklepywało, to ja to tutaj wywiercę. Tyle powinno wystarczyć. Dobra, na drugą stronę lecimy. Zrobiłem 8 mm. Otwory mamy. Pięknie. Teraz na stół. I połączymy to razem na amen. Dobra. Od razu założyłem ten nasz elemencik, żebym później nie odkrył, że zaklepałem to poza tym. No już nie wypadnie, ale jeszcze to trochę elegancko. No dobra. Jest. Ale od razu widać, że w życiu nie miałem żadnych warsztatów ślusarskich. Ale działa. No proszę Państwa. Totalnie amatorski wyrób. Ale działa, nie wypadnie to. I uwaga, test. Dobra. I pięknie. Elegancko. Elegancko, nie muszę się już męczyć. A tak to robiłem poprzednio. O, pach, pach, pach. A w dodatku to jest strasznie, to był otwór strasznie za duży. To mi się ślizgało, czasami nie mogłem tego ładnie dokręcić. No po prostu, o, żeby to dokręcić teraz, o. Tu było najgorzej właśnie przy tym, masakra jakaś. A teraz, pach, 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 pięknie działa. Powiem wam tak, jeżeli, no mam nadzieję, że oglądają to amatorzy, bo jakby to, jak to zobaczy ktoś, to jest profesjonalistą, to po prostu mnie wyśmieje. Ale do wszystkich amatorów, róbcie sobie sami takie fajne małe narzędzia. Wiecie, jaka to jest satysfakcja, że sobie udoskonaliłem własny warsztat? Nie dość, że się dużo nauczyłem, bo to wszystko nie jest proste, tak się wydaje. Ale kurczę, tu trzeba dużo rzeczy pamiętać. Powiem szczerze, jestem w szoku, ile rzeczy trzeba wiedzieć, żeby takie małe okienko zrobić, niby banał. Niby banał. No, naprawdę zachęcam wszystkich do zrobienia sobie jakichś takich banałów nawet na początek. Świetna sprawa, a wiele uczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do kolejnych filmów. Lajkujcie, jak się wam podobało, subskrybujcie.
Zapraszam się na kanał, teraz troszeczkę częściej postaram się coś wrzucać. No i mam nadzieję, że kanał się będzie ładnie rozwijał. Do zobaczenia, do następnego. Miłej zabawy.